Zawsze myślałem, że filtry parametryczne są wyłącznie w wersji beta Photoshopa. Jednak po delikatnym zagłębieniu się doszedłem, jak można je aktywować w wersji pełnej. Myślę, że każdego z Was to zainteresuje, dlatego jest to rzecz, którą musicie obejrzeć. Pozdrawiam serdecznie, Waldek, kanał Photomix. Zapraszam Was dzisiaj na podróż po tajniki Photoshopa, w tajnikach Photoshopa właściwie, gdzie pokażę Wam, jak w wersji finalnej Photoshopa uzyskać filtry parametryczne, czyli te, które są dostępne wyłącznie w wersji beta. Ponieważ sam nie używam wersji beta, nie instalowałem jej wcześniej, mam nowo zainstalowany komputer, także nie miałem kiedy zainstalować wersji beta. Mam tylko i wyłącznie wersję tą taką finalną. Jedyne co jest dodatkiem, to mam język polski, język angielski, także tym się różni od takiej standardowej instalacji, można powiedzieć, jeżeli chodzi o samego Photoshopa. Oglądałem niedawno tutoriale na zagranicznych kanałach i właśnie wpadłem na te filtry parametryczne, które dla mnie są niesamowite. Zobaczycie, jak cudowne efekty można wykonywać i jak te zdjęcia można w bardzo szybki sposób i jeszcze pod kontrolą, bardzo dużą kontrolą tego filtra zmieniać. Także naprawdę fantastyczne. Ślubniaki, portreciści, to jest właśnie dla Was. I co najważniejsze, można już z tego korzystać w wersji pełnej. Oczywiście dajcie znać, czy też u Was to występuje, bo możliwe, że jest to tylko dla wybranych, albo no, nie mam pojęcia dlaczego, czy to jest bug, czy to jest zapowiedź dostępu tego już w następnej finalnej wersji Photoshopa już tak w pełni, a teraz tylko tak, bo po prostu ktoś sobie znalazł. Dlatego dajcie znać, czy u Was też ta opcja jest dostępna i tak jak mówię, jest rewelacyjna, dlatego zachęcam do obejrzenia, bo wcześniej jak to patrzyłem, to jest to w menu filtr, pod filtrami neuronowymi znajdują się filtry parametryczne i ja tego nie miałem, zacząłem grzebać i doszedłem, jak to zrobić. Zobaczycie wszystkie moje te przejścia i jak te filtry sparametryzować, żeby jak najlepiej z nich korzystać, żeby nie było upierdliwe wchodzenie w te wszystkie opcje i szukanie tych filtrów za każdym razem, kiedy chce się je użyć. Dlatego cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na obejrzenie filmu. Oczywiście wcześniej jeszcze, jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to wciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek i będziecie powiadamiani o wszystkich moich produkcjach. Zapraszam teraz, wskakujemy do Photoshopa i już Wam pokazuję, jak wywołać i jak korzystać z filtrów parametrycznych. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Tak jak Wam wcześniej pokazywałem, jeżeli wejdziemy teraz do menu filtr, to mamy Neural Filters, ale w ogóle nie ma tej opcji filtrów parametrycznych. I teraz, gdzie je znaleźć? Otóż mamy tutaj w prawym górnym rogu też paseczki, a w nich taka lupka. Jeżeli na to klikniemy, mamy możliwość wyszukiwania po haśle, czyli wpisujemy para i już mamy parametryczne filtry, może dlatego, że i tutaj nawet zobaczcie, ukazało się, że mamy filtr, tutaj mamy galerię filtrów, wcześniej mi się to nie pokazywało, muszę powiedzieć, i filtry parametryczne, ale tam na pewno tego nie ma, ale żeby nie być tutaj taki, to filtry, galeria filtrów i nie ma filtrów parametrycznych. Także jest to błędna podpowiedź, jeżeli chodzi o to.
Wcześniej mi ona nie wyskakiwała, muszę powiedzieć. Ale jak wciśniemy teraz te nasze filtry parametryczne, to zobaczcie, dostajemy właśnie te filtry tutaj u nas. I automatycznie zobaczcie, co się dzieje. Mamy to na pasku. Jednak się tak fajnie wydaje, bo możemy sobie zamknąć. Ja to już wcześniej ściągałem i wcześniej tego w tym pasku nie było. Dlatego jeżeli nawet widzicie tutaj te strzałeczki, nie było możliwości, żeby zwinąć na pasek. Czyli pierwszy raz jak się to włączy, to należy złapać po prostu i przeciągnąć tutaj na ten nasz pasek. Jak widzicie, on się podświetla i automatycznie ta ikonka się pojawi. I czym są te filtry parametryczne? Jak widzicie, mamy bardzo dużo różnych efektów praktycznie za jednym kliknięciem. I tutaj mamy czarno-biały. Zrobiło nam zdjęcie czarno-białe. Automatycznie przechodzimy tutaj do wartości, jakie możemy zmienić na naszym zdjęciu. Jest to, jak widzicie, w tej chwili domyślne. Możemy gładki, wysoki kontrast, wygładzanie, negatyw, czyli jeszcze zmienić te rzeczy i losowo, jak widzicie, jeszcze zmieniać wartości tego czarno-białego zdjęcia. Teraz jest ono słabe, ponieważ w standardzie rozdzielczość, na której pracujemy, jest ustawiona na średnio. Jest to podyktowane waszym sprzętem. Jeżeli będziecie mieli słabszy sprzęt, to automatycznie on to będzie wszystko robił długo. Ja tutaj mam dosyć dobry, więc spokojnie przechodzę na ultra i, że tak powiem, mnie to nie boli. I tutaj możemy sobie teksturę zwiększać, zmniejszać. Jak widzicie, zmienia się całkowicie ten nasz efekt na zdjęciu, także naprawdę można tutaj się pobawić w tym temacie dosyć mocno. Jasność, oczywiście wiadomo, o co chodzi. Tutaj mamy przekształcenia, parametry, jeszcze kontrast. Wszystko jest uzależnione od filtra. I teraz, jak zauważycie, w naszych warstwach od razu pojawił się obiekt inteligentny z tym filtrem, czyli wyłączając możemy sobie bardzo fajnie wejść z powrotem do tego filtra i jeszcze sobie to zedytować. I czego jeszcze nie mogę opanować w tym takim, mówiąc szczerze, niedoskonałym narzędziu. Znaczy, narzędzie w użyciu jest doskonałe i jest niedoskonałe, jeżeli chodzi właśnie o te tutaj opcje. Jak widzicie, zamkniemy, dostaliśmy dodatkową ikonkę, która tylko będzie, jeżeli nawet to zlikwidujemy, weźmiemy cyk, skasujemy i teraz nie mamy nic, czyli musimy kliknąć na te 3 kreseczki, tak, 3 czy 4, ślepy jestem, stary, to nie wiem, i robimy zamknij. Inaczej zostanie to po prostu tutaj i będzie beznadziejne. Jeżeli natomiast nie wrzucicie tutaj do tego paska tych filtrów, to może się stać tak, że tylko wam zostanie tamta ikonka. Jak dacie to cofnięcie, to zginie, zostanie tylko ta ikonka tego jednego filtra i de facto trzeba znowu wchodzić przez tą lupkę, znowu wywoływać filtr parametryczny i dopiero mamy tutaj wejście. To tyle, jeżeli chodzi o takie aspekty, mówię, stricte techniczne do obsługi tego filtra. Wydaje się to trochę upierdliwe, ale zobaczycie, że później to nie jest aż takie złe. Oczywiście, tak jak mówiłem, właściwie nigdzie nie występują te filtry w wersji pełnej, tylko wszędzie jest mowa o wersji beta Photoshopa. Jak widzicie, pracuje na wersji pełnej. Nie jest to wersja beta i jest dostęp do tych filtrów, także spokojnie możecie sobie z nich korzystać. I teraz, jak byśmy chcieli sobie zedytować to zdjęcie, na przykład robimy filtr zniekształcenia i proszę bardzo,
mamy bardzo fajne efekty, można tu powiedzieć, że aż za mocne, ale zmieniając to wszystko możemy, jak widzicie, zrobić bardzo ciekawe efekty. Wszystko tylko i wyłącznie za pomocą tych naszych suwaków, które możemy dowolnie sobie edytować, dowolnie ustawiać, dowolnie zmieniać. I teraz, jeżeli jeszcze raz przejdziemy do tych filtrów i na przykład weźmiemy aberrację i zobaczcie, możemy, od razu się to zmienia. Jak widzicie tutaj na warstwach nie dodaje, a zamienia nam te filtry. Zaraz dojdziemy, zobaczycie, jak to ładnie zrobić, żeby były to filtry takie, które można stosować razem. Teraz drugie zdjęcie. Mamy naprawdę, te filterki są niesamowite, jeżeli chodzi o efekty i na przykład zrobimy filtr dwutonowy. Ciach, mamy dwutonowy. Od razu są kolory, które wykorzystywane są w tym efekcie. Oczywiście mamy efekty domyślne. Tutaj możemy zmieniać fluorescencyjny, czerwień. Także zmieniamy te wszystkie nasze parametry i dajmy na to, chciałbym tutaj jeszcze sobie coś pozmieniać, czyli klikam ten, może nie pokazałem, ten fioletowy kwadracik, przechodzę do próbnika kolorów, zaznaczam tutaj troszeczkę ciemniejszy, robię OK, proszę bardzo. Piękna sepia, naprawdę rewelacyjna i jeżeli to nam się podoba, takie ustawienie, to zobaczcie, mamy tutaj te domyślne ustawienia, ale jeżeli, się kliknęło, jeżeli damy plusik, to automatycznie mamy nazwę i możemy tutaj wpisać swoją nazwę. Wcześniej miałem dłuższy ten pasek do wpisywania, dlatego jak widzicie jest to w fazie testów, nawet i w wersji produkcyjnej. I jak zrobicie create, na przykład damy tutaj sepia i zrobimy create i teraz zobaczcie, mamy tą sepię zrobioną już jako preset i możemy stosować to na innych zdjęciach, te nasze właśnie ustawienia. I to możemy zrobić w każdym z tych filtrów. Bez względu na to, co będziemy chcieli uzyskać. Teraz był na przykład ten, przejdziemy do koloru i zobaczcie, mamy kolor niebieski, zmieniło nam totalnie zdjęcie, mamy świetne teraz, rewelacyjne zdjęcie. I oczywiście też mamy te domyślne i tutaj też jest sepia, ale sepia już jest inna, bardzo ładna sepia tutaj też jest, ta to jest po prostu zwala z nóg. Także można ją wykorzystywać. Myślę, że tutaj ślubniaki to rewelacyjny jest efekt. Oczywiście będzie jeszcze lepszy, jak ja tu dam sepię i jeszcze ustawię oczywiście na ultra rozdzielczość. Wtedy będzie to jeszcze ładniejsze, bo te średnie jednak zniekształca obraz. Tutaj oczywiście, jeżeli macie słabszy komputer, to jeszcze jest wersja robocza, która jak widzicie całkiem spikselowała nam tą rozdzielczość i on działa w bardzo tej słabej rozdzielczości, jednak przy zapisie później wszystko wraca do normy, także nawet chyba jeżeli to zamkniemy, chociaż w tej chwili nie, czyli trzeba zapisać i on spokojnie przejdzie do normalnej rozdzielczości, a jak coś to u mnie ultra pyk, mgnienie oka i mamy to zrobione. Tak jak mówiłem, uzależnione jest to od wydajności komputera. OK, i tutaj możemy też mieszanie zwiększyć, zmniejszyć w zależności od tego, jak ten nasz efekt ma wyglądać. Także mamy pełną kontrolę, jasność, kontrast, jak widzicie, pełna kontrola nad naszym obrazem. Przejdziemy dalej. Mamy takie zdjęcie i
efekcik, który chcemy uzyskać, to na przykład wybiorę sobie obiekt, ciach, wybrało, ale chcę zostawić ten obiekt, a zaznaczyć całą resztę, czyli robię inwersję też tutaj na tym naszym pasku, jak widzicie, ładnie to zrobiło. I teraz przejdę do filtrów i wezmę ten filtr zniekształcenia, który wcześniej robiliśmy i zobaczcie, naprawdę rewelacyjny efekt, jeżeli ktoś tworzy takie rzeczy i oczywiście możemy sobie tutaj pozmieniać to wszystko, pokombinować, poustawiać w zależności od tego, co chcemy. Oczywiście mamy też i domyślne presety, czyli teraz jest nasz własny ten domyślny, który on sobie wymyślił losowo. Możemy sobie generować efekty właśnie takie randomowe lub po prostu, jak widzicie, mamy rozciągnięcie, wypaczenie i tutaj podział kadru. Także różne efekty już można uzyskać, jeżeli te, które tutaj są, Wam się nie podobają. A tu też ultra pyk. Już zmiana, te przejścia są takie, no już teraz mega śliczne, jak widzicie przy tej rozdzielczości ultra. Zawsze zapomnę to włączyć, także i naprawdę to wszystko jest eleganckie, jeżeli o to chodzi. I chcemy dodać też jakiś inny efekt do tego, to przejdziemy jeszcze do naszych filtrów i na przykład weźmiemy glitcha i pyk, i mamy już też losowo, możemy tutaj sobie wybrać. Oczywiście możemy zmieniać te wszystkie nasze ustawienia, kąty padania tutaj, jak widzicie. Naprawdę mega, jeżeli chodzi o te efekty, jest to fajne i jak zauważycie, pięknie to wtapia się w kolorystykę całego zdjęcia, ponieważ z tego zdjęcia te próbniki wszystkich kolorów są, dlatego bardzo ładnie to jest wkomponowane. I teraz jesteśmy na trzecim zdjęciu i zrobię tutaj to samo, czyli wybiorę obiekt, zaznaczę tło i tutaj uwaga ślubniaki, uwaga portreciści, uwaga wszyscy. Na sam koniec najlepszy smaczek. Włączam i robię coś takiego jak filtr deszczu. Zobaczcie. No jest coś niesamowitego. Ja to byłem pod wrażeniem naprawdę tego całego efektu. Jeżeli byśmy nie wydzielili postaci, to oczywiście by na tej postaci te ciapki były i nie jest to za ciekawy efekt, ale w tym wypadku jest naprawdę rewelacyjny. I oczywiście możemy losowo generować ten nasz deszcz. Oczywiście mamy gęsty deszcz, mamy średni deszcz, mamy lekki deszcz. Także naprawdę jest w czym wybierać. Oczywiście tu możemy mieć gęstość deszczu, kąt padania deszczu, jak widzicie. Możemy mieć przyciemnienie, podświetlenie. Także wszystkie opcje związane z tym deszczem możemy zrobić. I teraz przejdziemy jeszcze do naszych filtrów i wciskając klawisz Alt lub Option na Macu wezmę jeszcze efekt, kliknę Vintage i patrzcie, tutaj na nasze warstwy mamy już dwa filtry w jednym, czyli wciskając Alt Option na Macu automatycznie dodajemy efekt do naszego efektu. Także możemy tutaj także losowo to wszystko zmieniać. Możemy dać niski kontrast, średni kontrast samego efektu, wysoki kontrast, intensywność koloru zmniejszyć, kontrast dorzucić.
winietkę jeszcze pyknąć większą. Kolor winiety możemy zmienić, czyli tu teraz mamy czarny, możemy sobie wrzucić biały. Ciach i mamy teraz winietkę białą. Rewelacja. Ale. Ja to sobie jeszcze ten ciachnę i te filtry powyłączam, bo chciałbym jeszcze coś wam pokazać, bo jest taki filterek też jak śnieg. Gdzie on tu jest? Jest śnieg. I zobaczcie, jest po prostu coś niesamowitego. Oczywiście losowo wybieramy śnieg. Teraz możemy zrobić burzę śnieżną, albo sam śnieg, albo powolny śnieg i mamy taki delikatny i teraz jest tu coś takiego jak przezroczystość i zobaczcie, delikatnie możemy zmienić krycie tych naszych punktów i robimy mega bajkowy efekt tego wszystkiego, naprawdę. I teraz ten szybkość, tutaj, co to tutaj? Widzimy, tutaj takie rozjaśnienie, rozkwit. No nieźle to jest przetłumaczone. Tak więc rozkwit zwiększam. Jak widzicie, takie powstają aureolki. I jeszcze raz wejdę i teraz dam koloru, czyli wciskam Alt Option, kolor i zobaczcie, co się dzieje. Cud miód. Możemy ten kolor sobie dać troszeczkę ciemniejszy. OK. I jeszcze mieszanie zmniejszyć i mamy naprawdę fajny sam efekcik. Taki bajkowy. Oczywiście możemy tutaj też krycie pozmniejszać. I jeszcze, jak widzicie, cały i delikatnie tylko zostawić te rzeczy. Naprawdę można się mega bawić. Co jeszcze tutaj mamy takiego, co można by było użyć? Otóż ciachnę tutaj, możemy sobie zrobić rybie oko, pyk i oczywiście mamy tu bardzo kiepską jakość, bo mamy rozdzielczość średnią, ale damy ultra i już jest OK. Mamy rybie oko. Jeżeli wejdziemy jeszcze raz, możemy sobie zrobić taką pyk, proszę bardzo, postarzałą pocztóweczkę. No naprawdę efekt też jest ciekawy. I można robić także, proszę bardzo, takie kalejdoskopy. Także albo generator. Proszę bardzo. Muszę nad tym popracować do zdjęć paszportowych. Jestem ciekaw, czy to by się nadało do zdjęć paszportowych, żeby losowo na jakimś odpowiednim właśnie w odpowiedniej rozdzielczości to wykonać. To później, jeżeli zrobię to i będzie odpowiadało wszelakim rozdzielczościom do wydruku, to na pewno wam to przedstawię, ale można w wielu rzeczach to użyć. Mamy filtr hologramowy. Zobaczcie, jaki piękny hologram jeszcze wyszedł. Naprawdę jest to ciekawa opcja. Oczywiście można tutaj tworzyć swoje filtry, ale do tego potrzebny jest oddzielny program, którego nie ma w pakiecie z fotograficznym właściwie. W pakiecie fotograficznym ani w pakiecie z Lightroomem. To jest Dimensions, coś jakiś 3D, już dokładnie nie pamiętam tej nazwy. Zainstaluję i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj właśnie zrobić coś innego. Na pewno też nagram film, jeżeli o to chodzi. Jeszcze mamy coś takiego. Możemy postarzyć nasze zdjęcie i teraz mamy, a to może gdzieś indziej sobie to wykorzysta. Może tutaj, dajmy na to sobie. Gdzie to było? Pyk, 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 postarzymy. I oczywiście tutaj mamy postarzenie losowe i mamy duże uszkodzenia. Oczywiście damy ultra jakość. Ciach, od razu widzicie, się wszystko zmieniło. Spalone,
czyli takie, widzicie, poczerniałe to wszystko jest, delikatne uszkodzenia, także takie coś nam zostało. Oczywiście to będzie można, tylko później jak to uciekło. Bo przeszliśmy, no dobra, okej. Nie, to było ciśnięte. Później jak się zatwierdzi, to będzie można to sobie rozszerzyć do wielkości zdjęcia. Także można tutaj sobie działać w zależności od tego, co się chce. Tutaj damy domyślne i oczywiście spalenia można teraz dorzucić ręcznie. Zarysowania też można zwiększyć, zmniejszyć. Uszkodzenia także zwiększyć i jak widzicie mamy bardzo fajną rzecz i teraz zrobimy Alt Option i ciach niebieściutki zmieniamy na jakiś, nie wiem, fioletowiutki, ciach i mamy postarzone zdjęcie jeszcze ze zmianą koloru. Naprawdę jestem pod wrażeniem tych filtrów parametrycznych i cieszy mnie to, że znalazłem je też w wersji pełnej Photoshopa. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że to się Wam podobało, zresztą na pewno się Wam to spodoba, a zwłaszcza się Wam to spodoba, jeżeli zaczniecie to używać u siebie. Tak jak powiedziałem, osoby pracujące na portretach z ludźmi, jest niesamowita tutaj rzecz, która pozwala w bardzo szybki sposób, w bardzo łatwy sposób zmieniać tą kolorystykę, zmieniać w ogóle wszystkie efekty, dlatego korzystajcie z tego, napiszcie, czy to się Wam podobają te filtry i czy będziecie z nich korzystać. I dajcie znać, czy podłączać u siebie, instalować ten programik i też pokazywać Wam, jak takie filtry inne zrobić własnoręcznie, bo nie musimy, myślę, że zaraz będą tak jak presety, jak akcje, jak to wprowadzi Photoshop, to też będzie można kupować sobie właśnie filtry parametryczne, ale po co kupować, jak można zrobić samemu. Jest to program, którego nie ma, jeżeli chodzi o obsługę w planie ani fotograficznym, ani Lightrooma, dlatego mówię, dajcie znać. Można przetestować to na wersji beta i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dziękuję za obejrzenie. Oczywiście zapraszam na następny poniedziałek, następny tutorial dotyczący edycji zdjęć. Pozdrawiam, miłego tygodnia, cześć.